którym momencie się uzależniamy? Po czym poznać, że nasze picie wymknęło się spod kontroli? Właśnie na te niesłychanie ważne kwestie pragnę Wam zwrócić uwagę w moim pierwszym filmie. Zapraszam! Cześć! Witam na kanale Sober Polish Girl, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem i wiedzą w kontekście uzależnienia od alkoholu. Mam na imię Asia i jestem tutaj po to, aby ułatwić Ci zerwanie z tym okrutnym nałogiem. Trzeźwieję już ponad 2 lata i nie bez przyczyny postanowiłam zacząć od nakreślenia Ci sytuacji, które pomogą Ci uzmysłowić sobie, czy problem uzależnienia dotyczy również Ciebie. Powiedzmy sobie szczerze, większość osób spożywających alkohol, czy to okazjonalnie, czy już w nadmiernych ilościach, nigdy nie pomyśli o zaprzestaniu picia. I to jest okej. To jest okej, dopóki nie zaczynasz odczuwać jego nieprzyjemnych konsekwencji. Dopóki ten problem nie jest już tylko i wyłącznie Twoim problemem, ale również zaczyna dotykać Twoje najbliższe otoczenie. Sięgnijcie pamięcią do swoich początków picia. Myślę, że dla wielu z nas wyglądają one dosyć podobnie, niewinnie. Pierwszy alkohol w wieku nastoletnim, potem czas osiemnastek, picie towarzyskie. Alkohol jest nieodłącznym elementem spotkań w większej grupie osób i na tamtą chwilę nie widzimy w tym nic złego. Przecież wszyscy tak robią. Młodość musi się wyszaleć. Hello? W tamtym momencie moje picie nie oznaczało, że za jakiś czas obudzę się na izbie wytrzeźwień, przypięta pasami do łóżka. Nie mówiło mi o tym, że zwalę sobie ogromną lipę przy facecie, który mi się podoba, ani też nie dawało sygnałów, że w przyszłości będę zastanawiać się, czy brygada antyterrorystyczna włamująca się przez okno mieszkania, które wynajmuję, to jedynie moje obawy, rzeczywistość czy paranoje poalkoholowe na stanach lękowych. U wielu osób okres beztroskiego picia towarzyskiego trwa latami. Ba, może trwać nawet całe życie. Po prostu imprezujemy i nic złego się nie dzieje. W moim przypadku było jednak inaczej. W pewnym momencie oprócz poczucia sprawczości, towarzyskości i pewności siebie, którą pozornie dawał mi alkohol, zauważam, że moje picie zaczyna być również źródłem problemów. I tutaj przechodzimy do pierwszego kluczowego momentu, na który powinieneś zwrócić uwagę. Jest to okres mocnej głowy. Zauważam, że mogę wypić znacznie więcej od reszty moich znajomych. I nie jest to wcale powód do dumy. Mocna głowa to jedynie oznaka tego, że nasza tolerancja na alkohol wzrosła. A co za tym idzie? Będziemy potrzebowali większych dawek do tego, żeby poczuć ten sam efekt co kiedyś. Czyż nie jest to początek drogi do uzależnienia? I co potem się dzieje? Pomimo, że jesteśmy już w stanie dostrzec konsekwencje naszych nocnych eskapad w postaci licznych konfliktów i długiej listy zgubionych rzeczy, wolimy kurczowo trzymać się myśli, że alkohol jest źródłem przyjemności. Wolimy pamiętać o chwilach, kiedy alkohol pozwalał nam się wyluzować. Wolimy wspominać szampańską zabawę z najlepszą ekipą pod słońcem i wszystkie te sentymentalne chwile, które kojarzą nam się z beztroskim balangowaniem. To nie czas, kiedy sypie nam się związek. To nie czas, kiedy tracimy pracę. Nasza głowa wypiera wspomnienia ciężkich poranków i mega kaca. Dzieje się to za sprawą jednego z mechanizmów uzależnienia, mechanizmu iluzji i zaprzeczania, ale ja nie o mechanizmach dzisiaj chciałam mówić. O mechanizmach powiemy sobie w kolejnych filmach. Jest taki moment, który świadczy o tym, że niewinna faza picia towarzyskiego zaczyna tracić na swojej niewinności i zaczyna robić się coraz bardziej niebezpiecznie. Jest to moment przerwy w życiorysie, czyli tak zwanego urwanego filmu. Ja tak naprawdę urwanym filmem zapoczątkowałam swoją alkoholową historię, ale mam tu raczej na myśli okres, w którym sytuacja się powtarza i coraz częściej trudno nam przypomnieć sobie,
wydarzenia ostatniej nocy. Mam złą wiadomość. Jeśli w tym momencie nie podejmiesz kroków związanych z ograniczeniem lub zaprzestaniem picia, rozwinie się u ciebie uzależnienie. No dobra, to co dalej? Stworzyłam ten kanał, więc przecież nie mogło się u mnie zakończyć na urwanym filmie. Nie miałabym cię w przeciwnym razie przed czym ostrzegać. No więc pijemy dalej. Następnego dnia czujemy się jak kupa, fizycznie i psychicznie, bo przecież mamy już powody do tego, by zaczynały się pojawiać u nas pierwsze wyrzuty sumienia związane z tym, co robiliśmy zeszłej nocy po pijaku. Moment, w którym zaczynamy sięgać po tak zwanego klina, po to, aby załagodzić skutki picia zeszłej nocy. Przede wszystkim dolegliwości fizyczne związane z kacem to niezłomny dowód na to, że już zdążyło u ciebie rozwinąć się uzależnienie. Niechaj cię wirtualnie przytulę. Nie panikuj. Jak widzisz, ja też przez to przechodziłam. Klinowałam już w wieku 19 lat. Byłam tam, a teraz jestem tu, trzeźwa i mam się całkiem dobrze. Nagrywam dla ciebie film. Będzie dobrze. Dobra wiadomość jest taka, że machinę uzależnienia możesz zastopować w każdej fazie. O fazach uzależnienia więcej mówię w jednej z wyróżnionych storek na swoim Instagramie. Koniecznie zajrzyj, jeśli chcesz zobaczyć, na jakim etapie jest twoje uzależnienie. Na zaprzestanie picia masz szansę w każdym momencie twojego życia. I jeśli podobnie jak ja nie zaprzestaniesz na incydentach urwanego filmu i klinowania na kacu, czeka cię moment utraty kontroli. Moment utraty kontroli to moment, w którym tracimy kontrolę nad ilością i długością picia. Wszelkie obietnice dane sobie, że skończy się na 1, 2 piwach, nikną gdzieś tam w zapomnieniu już po pierwszym trunku. Ze spotkań ze znajomymi będziecie wracać niedopici. W związku z tym wasze imprezy będą się przeciągać. Będzie wam wiecznie mało, więc po powrocie do domu nie omieszkacie dobić się często do zwały w samotności. Jeśli w tym momencie nie przestaniesz, bądź przygotowany na to, że twoje życie i wszystko, co się będzie w nim działo, będzie podporządkowane twojej potrzebie picia. Nie będziesz mógł nazwać siebie już wolnym człowiekiem, bo obsesyjna myśl o płynie, który kończy ci się w kieliszku, będzie towarzyszyć ci od momentu umoczenia ust. Wiem, co mówię. Chciałabym, żebyście, mając na uwadze moje błędy, oszczędzili ich sobie. Podsumowując, chciałabym, żebyście z dzisiejszego wideo zapamiętali, że nie ma jednoznacznego momentu, w którym z osoby zdrowej stajemy się nagle osobą uzależnioną. Nie dzieje się to z dnia na dzień. Jest to proces. Proces, który u każdego uzależnionego cechują te same wydarzenia. Pierwsze, wzrost tolerancji na używkę. Potem urwany film. Klinowanie i utrata kontroli. Które z tych wydarzeń opisują twoje dzisiejsze położenie? A może podobnie jak ja, masz już je wszystkie za sobą? I czy ich kolejność jest u ciebie dokładnie taka sama jak u mnie? Proszę, podziel się w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. Wow! To już nagrałam swój pierwszy odcinek na YouTube. Mam nadzieję, że chociaż w małym stopniu udało mi się rozwiać wasze wątpliwości. Jeżeli jesteście ciekawi, w jaki sposób udało mi się zerwać z nałogiem, zasubskrybujcie mój kanał. W kolejnych odcinkach będę dzieliła się z wami narzędziami, które pomogły mi w trzeźwieniu, bo taki właśnie jest zamysł tego kanału. Chcę dostarczać wam narzędzia, content i społeczność, która jest niezbędna w procesie trzeźwienia. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie.